Kiedykolwiek myślałeś sobie, co jeśli wsadzę głośniki z drogich słuchawek do takich gigatanich? Nie? To zajebiście, bo ja tak i dzisiaj się tym zajmiemy. Nie nagrało mi się, jak rozwalam te drogie słuchawki. Kurde, człowieku, lecimy po prostu z piołą wywalone. Nie oszukujmy się. Czasami trzeba ruszyć trochę radykalnie. Co z tego, że rozwalę sobie moje biurko? Nichuj to nie zadziała. W bardzo dużym skrócie ogarniamy, żeby nasz projekt finalnie działał, słuchawki grały, a wibracje reagowały na dźwięk. No, o wibracjach powiem później. Ten film głównie skupia się na rozłożeniu tych Genesisów, ale sporo szło ogarnąć, eklutowanie i łączenie styków. Więc imo spoko. I co ja niby mam zrobić z tym? Jezu Chryste. Dobra, to teraz trzeba by się zająć naszymi... naszym... Teraz przydałoby się zająć naszym naczyniem na nowe przetworniki. Jak widać... O Jezu Chryste, miałem jeszcze... O kurde, o dobra. No Jezu, nie w klawiaturę. Dobra, elo. Trochę mi ogólnie szkoda tych słuchawek, ponieważ miałem je i mam w zasadzie od jakichś 3 albo 4 lat i są... Niektórzy z was mogą znać takie pojęcie jak wypalenie w słuchawkach. Jest to moment, kiedy po pewnym okresie korzystania z przetworników wypalają się one, przez co dźwięk powinien stać się lepszy niż kiedy je zakupimy. To po prostu poprzez używanie ciągle nowych, wysokich tonów i niskich i tak mieszanie tego wszystkiego po prostu one... Nazwijmy to po prostu, robią się gibkie, przez co lepiej potem brzmią. No ale już naprawdę wywalone w to 50 mm przetworniki, czas się ich wyzbyć stąd. Jezu Chryste, jakie to jest tłuste. Czy to ze mnie wszystko? Są śruby, więc już naprawialność wzrosła. Rode, ucz się od tanich słuchawek. Szczerze, te słuchawki strasznie takie chudziutkie się wydają, jak się już... Jezu Chryste, jak się już ściągnie te gąbeczki, bo... No one... Bydlaki akurat troszeczkę inaczej wyglądają. No. Anoreksji złapały biedne. Zajebiście sobie wykręciłem. Zajebiście, zajebiste. Ciekawostka. Jak widać, przetworniki fajne, mocne. Magnesy. Gdy śrubeczka sobie wypadła, przyczepiła się prosto do słuchawy. Tyk. Jeden przetwornik uwolniony? Dziwnie to wygląda. W sumie nigdy nie zaglądałem do tych słuchawek, a bardzo mnie zawsze ciekawiło, jak to będzie wyglądało. Rozumiem, że tutaj oczywiście na środku mamy przetwornik, ale tutaj to, co nas interesuje, to rotator w zasadzie. Nie wiem, czy można nazwać to rotatorem, ale no silniczek, który po prostu powoduje, że kiedy bije na bas, to jest fajnie i trzepie w ucho. Jedna sprawa, która mnie dość denerwuje, to to, że kabel jest rozdzielony na 6 części. Dwie są od silniczka, dwie są oczywiście od nieszczęsnego głośnika. M+, M-. What the fuck? Przez to, jak to wszystko jest zestrojone ze sobą, pojawia się strasznie dużo problemów z dźwiękiem w takich słuchawkach. Na przykład przez to, że nie są odpowiednio zabezpieczone przewody, czy po prostu same nasze wtyki są nie najlepszej jakości. Pojawiają się felerne, potężne szumy, które po prostu przeszkadzają. Może coś się da z tym zrobić? Dobra, żeby zabezpieczyć ten głośniczek na razie, żeby mi to nie latało jak szmata po drogach. Można ich użyć do wszystkiego. Mamy je w kuchni, w salonie, w kiblu. Człowieku, pewnie na dachu. W każdych portkach mojego ojca znajdziecie gumki recepturki, uwierz. No to są za śruby w ogóle. Krętaki jakieś użyli, żeby złączyć te słuchawki. Uwielbiam te słuchawki.
Mordy. Nie. Run, śruba, run. Zaczyna nam się robić straszne, ale to straszne spaghetti. To w zasadzie może być powód, czemu dostajemy taki syf w dźwięku, szumy i tym podobne. Możliwe, że po prostu przez to, że są tak blisko siebie, a są tak kiepsko zabezpieczone, bo są takie chudzinki straszne, to jest bardzo cieniutkie. Jakby porównując nawet do tak małej śruby, kabelki są naprawdę petycie. One są... one są przemalutkie. One są jak 1/5 takiej śrubeczki drobnej. No dobra. Znalazłem uciekiniera. Tutaj wszystko jest pogićkane, powalone, polepione. W każdą stronę wszystko się przeplata ze sobą. I dlatego ten interference może się pojawiać w słuchawkach. Dla niewtajemniczonych, no tak jak mówiłem, jak przeplatają się kable, a są cieniutkie i w ogóle i przepływa przez nie sygnał, to po prostu pojawia się mnóstwo szumu, błędów dźwięku i innego syfu, którego po prostu nie chcemy w słuchawkach. Może to jest powód. To naturalnie się dzieje ze słuchawkami. Wy po prostu tego nie widzicie, bo nikt ich nie rozkładać. Wake up, nigga, wake up! O mój Boże, o mój... Dobra, Didi. Działa Didi. Dobre Didi. W takim razie zostało chyba tylko... No już tutaj pospawaliśmy tak, jak mi się przynajmniej wydaje, że to powinno być. Próba testu. Na świętego Didiego, jak to nie zadziała, to się pochara. Coś, co ma mało energii, więc użyjemy tego. Sony Xperia, znaleziony niedawno w szafie mojej mamy. Wygląda na dobry obiekt testowy. W ogóle zobaczcie, jaki zajebisty. To ma taki vibe. Jak jakiś Windows Phone. Mega fajna sprawa. Czy to jakkolwiek zadziała? Japonia. O mój Boże, to działa. O mój Boże, to działa. O mój Boże, to działa. Normalnie libido w górę. Libido 1000%. Czekaj, to jak teraz to zapakować? Nie, ja się zesram za. Tylko jakby to teraz przykręcić, żeby to działało. Szajse. Au. Dźwięk z tych słuchawek to będzie absolutny bullshit i crap, przez to, że po prostu patrząc na to, jakie są płytki główne i tym podobne tutaj, nie wiem, czy one nie mają jakichś dodatkowych przetworników w sobie, czy czegoś, znaczy nie przetworników, tylko wbudowanych mini kart dźwiękowych ewentualnie, czy coś tego typu, co po prostu by poprawiało albo sprawiało, że te słuchawki naprawdę są takie niby wyższej jakości. Dobra, próbujemy przykręcić. Dobra. Po staremu trzeba będzie zrobić. Taśma dwustronna. Tylko to jest taka mocna, raz na niej przedłużacz na ścianie nie utrzymałem. Więc może coś zdziała. Stój. I tak samo zrobimy po drugiej stronie. O! Pięknie. Ten będzie se siedział jakoś tak. I lecimy w taśmę. Dobra, stój. Jeszcze szybki test, zanim wszystko domknę. Pamiętajcie, zanim cokolwiek zamknięcie, na przykład case'u, komputera czy cokolwiek, najpierw sprawdźcie, czy to działa naprawdę. O mój Boże, to działa. Dzięki Sony Xperia.
klasycznie, chociaż troszeczkę te kable, tak nazwijmy to ułożeniem, żeby nic nie pamiętam jak to się po polsku nawet mówisz. Ja już po prostu gubię język polski. Naprawdę. Straszne. Gdzie się podziała oryginalna, ojczysta, polska mowa? Ale ta taśma posysa pałę. O mój Boże. Zajebista jest. Posysa pałę jak 150. Zajebista. Działa? Człowieku, picobello, o to chodzi. Dobra, robimy drugą stronę. No, człowieku, takiej fuchy, takiej roboty to jeszcze nie widziałeś. Widzisz ten pełen profesjonal... Czy ja dobrze je założyłem? Które to będzie lewe, a które prawe? Będzie dobrze. Jest mój telefon. Nie, tutaj, nie, tego nie było, tego nie było, tego nie było. Nie, to tak, ja nie wejpuję, naprawdę. Obiecuję, ja nie wejpuję. Trochę wake up, filthy type build. Ale człowieku, jak to będzie grało? Jak to będzie grało? Dobra, wygląda jak gigasztos. Wygląda jak gówno, a brzmi jeszcze lepiej. Mamy tę sekundę, żeby wyschło. No ale nie do biurka. Dobra. Laba G, człowieku. Labubu. Labubu type build. No nie, klej mi się skończył. Fuck. Dobra. Podsumowując, udało się złożyć. Działają. I co najważniejsze, są piękne.